Witam serdecznie na kolejnym odcinku z tej naszej serii dotyczącej zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy rozważać takie różne ciekawostki, które możemy gdzieś po drodze spotkać, a które jednocześnie zdecydowanie bardzo przybliżają nam temat właśnie tego zagadnienia. Ja, jak zawsze, powtarzam, moi drodzy, w mojej prezentacji, w tych slajdach, które też będziecie widzieć, najczęściej będzie ten skrót ADHD, ze względu na to, że i nauczyciele, i rodzice, i terapeuci, i generalnie powszechnie, mimo zmiany nazewnictwa, używamy tego terminu, bo jest on krótszy, bo przyzwyczailiśmy się i tak dalej, i tak dalej. Natomiast podkreślam, pamiętajcie cały czas i raz jeszcze, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca i zachęca do tego, aby tego terminu nie używać, żebyśmy używali pełnej nazwy. Natomiast doskonale wiem, że w praktyce jednak ten termin cały czas będzie funkcjonował i będziemy się z nim spotykać. Dlatego wybaczcie, jeżeli widzicie ten napis. Natomiast wiemy, że chodzi o zespół nadpobudliwości psychoruchowej. I teraz, moi drodzy, o co chodzi w tych naszych dzisiejszych ciekawostkach? Jest to taka treść tego dzisiejszego spotkania dotycząca rzeczywiście pewnych takich nieoczywistości, ale także w pewien sposób wyjaśniające te informacje będą, czym i dlaczego w ogóle rozpatrujemy zespół nadpobudliwości psychoruchowej jako jakąś formę, która może wpływać na funkcjonowanie właśnie naszego dziecka czy nas samych. To są główne zagadnienia, o których dzisiaj będę chciała Wam chwileczkę poopowiadać i nie przedłużając, moi drodzy, zaczynamy. Przede wszystkim musimy jasno i wyraźnie oswoić się z takim założeniem, że istnieje też taka teza wśród niektórych osób z różnych dziedzin, którzy uważają, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej tak naprawdę nie istnieje, że z jednej strony jest to usprawiedliwianie lenistwa, niewłaściwego zachowania u dzieci. Z drugiej strony tłumaczy się to tym, że firmy farmaceutyczne generalnie chcą zarobić na lekach, stąd wymyślają jakieś dziwne przypadłości. I oczywiście część osób społeczeństwa może się z tym zgodzić, tyle że my musimy mieć świadomość tego, że tak jak choćby w przypadku na przykład ludzi z nadciśnieniem, którzy teoretycznie na czole nie mają napisane, że mają nadciśnienie, a jakby przyjmują różnego typu leki, a jak nie przyjmują, czy nie leczą się, bo długo nie wiedzą, że mają to nadciśnienie, to mogą nawet umrzeć, bo na przykład występuje u nich udar czy jakiekolwiek inne powikłania. I dlatego samo leczenie nadciśnienia też oczywiście ma sens i każdy z nas o tym doskonale wie. I jakby analogicznie, nawiązując do naszego zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, jest bardzo podobnie. Czyli im wcześniej mamy diagnozę, im szybciej wiemy, z czym boryka się nasze dziecko, jakie trudności i wyzwania przed nim stoją, ale także my jako dorośli, kiedy dopiero w życiu dorosłym trafiamy w ścieżkę diagnostyczną, już możemy liczyć się z tym, że brak wcześniejszego wsparcia będzie dla nas obfitował w różnego typu powikłania, tak? I tego musimy być oczywiście świadomi. Natomiast wyjaśniając te różnego typu kontrowersje, musimy jednoznacznie stwierdzić, moi drodzy, że dzieci z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z dysregulacją uwagi były, zawsze są i będą. Natomiast nawet jeśli było ich więcej, mniej, to niestety w większości przypadków one były niedostrzegane. To były dzieci, które nie trafiały w szybką ścieżkę diagnozowania. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na taką naturę dzieci, które po prostu są bardziej aktywne, szczególnie w tym młodszym wieku, i tutaj mówimy o poziomie przedszkola między innymi, tutaj jakby trochę przymykamy oko, bo to jest potrzeba ruchowa, bo dziecko się jeszcze bawi, bo jeszcze nie do końca rozumie pewne reguły, bo jeszcze dojrzewa układ nerwowy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście absolutnie w większości przypadków jest to naturalne, normalne, neurotypowe zachowanie, z którego dziecko stopniowo wyrasta, gdzie dzięki temu, że układ nerwowy nabywa wiedzy, zaczyna oczywiście mieć większe doświadczenie i w związku z tym ten kontekst samoregulacji, kontroli różnych impulsów, panowania nad swoimi emocjami czy zachowaniem rzeczywiście staje się zdecydowanie lepszy i dziecko ma nad tym większą kontrolę. Natomiast u niektórych dzieci występuje ta nadruchliwość, która na pierwszy rzut oka tak naprawdę się rzuca.
to znaczy, że to są dzieci, które mają duże trudności z samą kontrolą nad zachowaniem i emocjami. I to, jeżeli właśnie takie trudności przejawiają się w różnych sytuacjach albo w większości sytuacji w ciągu dnia naszego dziecka, to już jest dla nas oznaka, że to nie jest neurotypowy rozwój. I teraz pamiętajcie, że do niedawna tak naprawdę właśnie te dzieci, które miały zaburzenie neurorozwojowe, a jednocześnie nie posiadały diagnozy, były bardzo często uważane za dzieci niegrzeczne. Zresztą do dnia dzisiejszego panuje takie przekonanie i mit niestety, który jest stereotypem, że niektóre dzieci są po prostu niegrzeczne, źle wychowane, są złośliwe, mściwe, leniwe i generalnie jest to problem jakby w tej sferze wychowania, gdzie rodzice mogą sobie nie radzić. Dlaczego? Dlatego, że wśród społeczeństwa funkcjonuje tak zwany błąd atrybucji, tak? Czyli takie założenie, że za zachowaniem dziecka, za jego intencjami, za jego jakby takim działaniem stoi jego właśnie zła intencja, bo dziecko celowo i świadomie podejmuje jakieś działania w celu uzyskania jakiejś korzyści. I generalnie tak się to tłumaczy. Dalej w tym takim przekonaniu jest jeszcze taki aspekt, gdzie rodzice byli, chociaż nadal niestety są oskarżani za to, że są pobłażliwi, że są niewydolni wychowawczo, że pozwalają na za dużo, że bezstresowe wychowanie, że gonią za pieniędzmi, obsypując dzieci czy dziecko jakimiś prezentami w zastępstwie uwagi, której po prostu dziecku nie dają, albo generalnie chcą odpoczywać, więc dziecko rób co chcesz, tylko daj mi spokój, prawda? I oczywiście z jednej strony możemy upatrywać jakby wzmocnienia pewnych zachowań poprzez te postawy. Natomiast pamiętacie ten odcinek, kiedy mówiłam o przyczynach? Te przyczyny związane z tak zwanym bezstresowym wychowaniem zostały obalone. One ewentualnie mogą dać na światło dzienne troszeczkę wyraźniejsze pewne objawy, natomiast taka postawa nie wywołuje zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. I teraz pamiętajcie, że skoro jest to zaburzenie neurorozwojowe dotyczące układu nerwowego, to znaczy, że coś zadziało się w okresie prenatalnym, być może w chwili porodu, czy we wczesnym dzieciństwie. I rzeczywiście tak jest, że już tak naprawdę u dzieci w takim wieku żłobkowym, jeżeli te objawy są takie dość głębokie, wyraźne, to są już dostrzegalne bardzo znacząco. Natomiast statystycznie najczęściej pierwsze diagnozy zaczynają się, czy są jakby opracowywane około 7-9 roku życia naszego dziecka, kiedy ono z przedszkola trafia do szkoły, gdzie zupełnie zmieniają się tak naprawdę wymogi i oczekiwania, prawda? W przedszkolu mieliśmy bardzo dużo czasu takiego swobodnej zabawy, ruchu, mniej tych zajęć takich zorganizowanych, siedzących przy stoliku, czyli dziecko, które potrzebowało więcej ruchu, po prostu mogło to sobie regulować. Natomiast szkoła już wymaga tego siedzenia w ławce, tam już są zasady, które tworzy nauczyciel. Rzadko kiedy się pyta dzieci, czy one się na to zgadzają, tylko bardziej prezentuje te zasady i koniecznie je chce egzekwować. Więc to nam się ze względu na to ukazanie właśnie tej nowej przestrzeni, nowych wymogów i oczekiwań, zwyczajnie rzutuje na to, że te objawy są coraz bardziej wyraźne. Ale to nie dlatego, że dziecko nagle ma zaburzenie neurorozwojowe, tylko dlatego, że oczekiwania względem dziecka, które nie posiada pewnych kompetencji, po prostu wzrastają. Uważa się też, że dzieci z zespołem nadpobudliwości są 10-krotnie bardziej aktywne niż rówieśnicy, co znaczy, że one jednocześnie mają 10-krotnie więcej problemów, choćby z koncentracją, z uwagą niż ich rówieśnicy, a więc też jest im zdecydowanie trudniej w życiu codziennym i w życiu szkolnym. I teraz pamiętajcie, moi drodzy, że o ile my znamy na przykład 3 takie znaczące podtypy zespołu nadpobudliwości i jest jakiś tam odpowiedni zestaw cech charakterystycznych dla poszczególnych podtypów, to musimy pamiętać o tym, że zestaw poszczególnych cech dla danego człowieka jest jego unikatowym zestawem. To nie jest tak, że mamy 100 dzieciaczków, które mają taką diagnozę i one identycznie funkcjonują. Podobnie jak spektrum autyzmu, przy zespole nadpobudliwości mamy dokładnie tak samo. Każde z tych dzieci będzie inaczej funkcjonowało, każde z tych dzieci będzie miało inne mocne strony, ale także każde z tych dzieci będzie miało inne wyzwania. I oczywiście
Też musimy o tym pamiętać, że niektóre osoby z tym rodzajem zaburzeń neurorozwojowych są introwertyczne, prawda? Czyli są wycofane zdecydowanie częściej, czy zwiększa się ryzyko różnego typu zaburzeń lękowych, lęków choćby społecznych, prawda? Ale mamy też takie dzieci, czy taką młodzież, która jest towarzyska i ekstrawertyczna, prawda? Taka, która dąży do kontaktów z dziećmi i jakby czerpie z tego dużą motywację, że w ogóle może z tymi dziećmi przebywać. Co jeszcze bardzo istotne jest w przypadku dzieci z zespołem nadpobudliwości? Przede wszystkim, moi drodzy, problemy z pamięcią krótkotrwałą, tak? Która jest absolutną codziennością i my czasami mówimy, no przecież dopiero ci to powiedziałam, a ty już nie pamiętasz. Ile razy mam ci powtarzać, że masz wynieść śmieci? Natomiast ciągle zapominamy, że zespół nadpobudliwości nie jest zależny od woli dziecka, jego chęci współpracy czy zaangażowania w jakąś aktywność. Zależy od tego, jak jego mózg pracuje, czyli jak mózg sobie radzi z kontrolą impulsów. A wiemy, że ta kontrola impulsów jest zakłócona. Wiemy, że mózg słabo reaguje na te impulsy. Co znaczy, że osoba może pamiętać na przykład jakieś bardzo duże szczegóły z okresu dzieciństwa na przykład, a zapomina o jakimś ważnym spotkaniu, które było umówione, zaplanowane i bardzo ważne dla niego z jakiegoś powodu, na przykład zawodowego, prawda? Ale tutaj jest kłopot z tą pamięcią właśnie krótkotrwałą. Jednocześnie pamiętajcie, że zarówno dzieci, nastolatkowie, jak i w ogóle osoby dorosłe z zespołem nadpobudliwości to są często osoby obdarzone niezwykłą wrażliwością. Czyli to są takie osoby, dla których na przykład bardzo ważne jest to, żeby doskonaliły i rozwijały swoje talenty. Bo pamiętajcie, że my nie możemy mówić, że zespół nadpobudliwości wiąże się z jakąś konkretną na przykład jakimś konkretnym poziomem intelektualnym. Dlatego absolutnie nie. To jakby to zaburzenie neurorozwojowe może dotknąć każde dziecko. Natomiast wiemy, że tak jak i przy spektrum autyzmu, tak samo przy zespole nadpobudliwości mamy dzieci, które mają wiele swoich talentów, czyli tak zwanych mocnych stron, chociaż nie zawsze zdają sobie z nich sprawę, a dorośli wcale ich w tym nie wspierają, bo skupiają się na zupełnie innych rzeczach, czyli tych wyzwaniach wychowawczych, a nie tym, żeby wzmacniać ich mocne strony, co oczywiście też jest nieprawidłowe. Kolejna rzecz to to, że dzieci i młodzież z zespołem nadpobudliwości są niezwykle wrażliwe na oceny, tak? Czyli bardziej łase na wzmocnienia pozytywne, różnego typu nagrody, niż dzieci neurotypowe. Co dla nas jest kolejną informacją, że dzieci z zespołem nadpobudliwości, one nie mogą być doceniane czy nagradzane po zakończeniu jakiejś aktywności, która jest wieloelementowa, być może długotrwała, wymagająca silnego wysiłku umysłowego. Te dzieci potrzebują tu i teraz natychmiast wzmocnienia po to, żeby w ogóle rozpocząć jakąkolwiek aktywność. Bo jeżeli nie ma w danej aktywności dla tego konkretnego dziecka celowości, to motywacja spada. I jeżeli dziecko zostanie wzmocnione, pochwalone, nagrodzone na samym początku rozpoczęcia jakiejś aktywności, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ono się zmotywuje i będzie kontynuowało pracę, nie czekając na koniec aktywności, bo to na pewno na to dziecko nie zadziała. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej również nie oznacza, że nie można się skupić, prawda? Że kompletna dysregulacja, kompletny brak wręcz uwagi czy koncentracji. Absolutnie nie, moi drodzy. To nie jest tak, że te dzieci są ciągle nieuważne, że te dzieci kompletnie nie mają koncentracji. W przypadku tych konkretnych dzieci chodzi o to, że one mają tak zwaną dysregulację uwagi, czyli kłopot na skupieniu się na takich rzeczach, które w danym momencie są właściwe. Tyle, że one mogą być właściwe nie dla dziecka, a dla wszystkich innych, czyli dla mamy, dla taty czy dla nauczyciela w szkole. Jeżeli dziecko ma jakiś swój hiperfokus, czyli jakiś obszar zainteresowań, być może jakąś konkretną aktywność, to dziecko jest w stanie w sposób bardzo konkretny, długo taki terminowy, skupić się na tym, żeby zgłębiać właśnie ten swój hiperfokus. Czyli my nie mówmy, że one nie mają zdolności skupienia albo mają zaburzoną koncentrację, tylko mają dysregulację uwagi, czyli potrafią znakomicie się skupić na tym, co jest w gestii ich zainteresowań, natomiast to, co uważają za zbędne, bezcelowe, bezsensowne,
gdzie nikt im nie wytłumaczył, po co im to i do czego potrzebne, to one albo wymaga to w kółko jednego i tego samego, bo pani na matematyce po raz 15 każe zrobić przykład, który robimy dokładnie tą samą metodą, to dla takiego młodego człowieka to jest bez sensu, żeby skoro zrobił 5 razy, już sobie utrwalił, przypomniał, to po co ma robić to razy 15? Strata czasu. I dokładnie tak one funkcjonują. Większość osób generalnie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ma trudności z kontrolowaniem tego, co przyciąga ich uwagę, tak? Czyli jeśli coś jest nieinteresujące dla mnie, leży poza obszarem moich zainteresowań, znacznie bardziej będę się rozpraszała i wyłączała z takiej aktywności, z koncentracji czy działaniu w tym obszarze. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jakby miejmy na uwadze to, że nasze niewłaściwe postępowanie, traktowanie dzieci z zespołem nadpobudliwości, i tutaj mówię konkretnie o placówkach edukacyjnych, może doprowadzić do tego, że takie dziecko dość szybko w stosunku do swoich rówieśników neurotypowych przestaje lubić szkołę. W pewnym momencie w okolicach końcówki szkoły podstawowej czy w szkole średniej, to już znacząco widać, zaczyna się buntować przeciwko tej szkole. Zwłaszcza oczywiście wtedy, gdy otoczenie wymaga od niego wyłącznie wykorzystywania tych umiejętności, które są u niego zaburzone nie z jego winy. Czyli okazuje się, że dziecko ma tydzień czasu na przeczytanie lektury. Tak? Czytanie lektury dla dziecka, które potrzebuje więcej aktywności, więcej stymulacji do funkcjonowania, nie jest w stanie usiąść na ławce, nie wiem, w fotelu czy na łóżku i przeczytać lekturę. Bo to jest katastrofa dla takiego dziecka, stymulacyjna katastrofa. Więc ono choćby trzymało tę książkę, to może nie mieć tyle w sobie kompetencji, żeby przewrócić kolejną stronę w książce. A wymaga się takich rzeczy, które są właśnie nudne, monotonne, ciągle powtarzane. W związku z tym dziecko rezygnuje, nie chce, bo dla niego to jest męczące, nieatrakcyjne. I jakby nie widzi w tym sensu. Jednocześnie też pamiętajcie, że od dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej to nie jest tak, że my mamy od niego nic nie wymagać. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Jeżeli dziecko posiada diagnozę i my oficjalnie wiemy, z czym dziecko ma problem, albo jak ta diagnoza konkretnie brzmi, to zobowiązuje nas to do większej pracy. Mnie jako rodzica, nauczycieli, którzy uczą to dziecko i dla samego dziecka. To nie jest tak, że o dobrze, dziecko ma diagnozę, to znaczy, że już nic z nim nie robimy, nie będziemy go wspierać, nic od niego nie wymagamy, bo przecież ma diagnozę. Absolutnie nie. Nigdy, moi drodzy, w pracy z dziećmi, szczególnie tymi z zaburzeniami neurorozwojowymi, nie popadamy w ekstremę ani odpuszczania, ani nadmiernych wymagań. To wszystko, moi drodzy, opiera się o aktualny poziom funkcjonalny dziecka. Czyli my musimy stawiać takie wymagania, takie oczekiwania, które są dostosowane do jego poziomu funkcjonalnego. Bo jakby znowu analogię Wam przytoczę. Czy my oczekujemy od dziecka, które ma niepełnosprawność fizyczną, które jeździ na wózku inwalidzkim, tego, żeby na WF-ie biegał po boisku, grał w piłkę nożną albo podskakiwał? No nie, to dlaczego od dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej czy w spektrum autyzmu oczekujemy czegoś, czego on nie jest w stanie osiągnąć, bo po pierwsze nie ma takich kompetencji, po drugie ciało albo mózg odmawia współpracy właśnie do wykonania danej aktywności. Osoby z zespołem nadpobudliwości mają problem z taką autoregulacją emocji i to dokładnie wiemy, prawda? Co oczywiście bardzo mocno utrudnia takie blokowanie nieodpowiednich zachowań. To znaczy, że taka klapeczka niejako, która ma się przymknąć pod tytułem dobra, teraz się ogarnij, uspokój, weź 3 oddechy, jakby opanuj te swoje silne emocje, które nagle na ciebie zaczęły działać i zacznij zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. U osób z zespołem nadpobudliwości jest to bardzo trudne, dlatego że znowu jest to uzależnione od tego, jak pracuje mózg. Trudności z wyciszeniem się, ze zmniejszeniem nasilenia silnych emocji jest bardzo trudne w tym rodzaju zaburzeń neurorozwojowych. I znowu, moi drodzy, kłopot z takim odwracaniem uwagi od zdarzeń, które wywołują te silne emocje. To też bardzo często jest długo niemożliwe. Jeżeli dziecko czy młodzież nie trafia w odpowiednią taką terapię dostosowaną do jego potrzeb, do jego wyzwań. Czasami też oczywiście wprowadzamy inne metody. To samodzielnie, samoczynnie
to nie zaistnieje, żeby dziecko radziło sobie właśnie z tymi silnymi emocjami. Dzieci z zespołem nadpobudliwości, one mają taką tendencję, moi drodzy, do zanurzania się, takiej kąpieli niejako w negatywnych emocjach. One się tak naprawdę zapętlają w tych swoich myślach, właśnie analizując nieustannie wszelkiego typu swoje porażki, wszelkiego typu takie negatywne sytuacje, w których które im towarzyszyły, czy które napotkały na swojej drodze. I co w efekcie nam się dzieje? Takie dziecko godzinami, czasami dniami myśli o tym negatywnym zdarzeniu, które z jednej strony ma bardzo silne zabarwienie emocjonalne, a z drugiej strony wiąże się z totalnie subiektywną interpretacją. Czyli dziecko niejako sobie wymawia cały czas, co tam było złego, negatywnego, jak dużo złego się wydarzyło i cały czas nieustannie do tego wraca. Nie mając kompetencji do poradzenia sobie z takimi sytuacjami, robi się takie błędne koło. Nawracające myśli sprawiają, że dziecko zaczyna zachowywać się niewłaściwie, bo musi odreagować stres, który mu po prostu towarzyszy. Ze względu także na tą niską tolerancję na frustrację, tak, która powoduje na przykład bardzo szybkie rezygnowanie z podejmowanych działań, tak? W momencie, kiedy dziecko niby sobie coś zakłada, chciałoby zacząć coś robić, ale pojawia się najmniejsza przeszkoda. Cokolwiek, co zakłóca jakby tą koncentrację, zakłóca jakby podążanie za jakimiś wskazówkami, dziecko rezygnuje z takiej aktywności czy z danego zadania, bo ono już jest na tyle sfrustrowane, targają nim tak silne emocje, że nie jest w stanie wrócić, jak ja to mówię, do stanu używalności. Zespół nadpobudliwości, jak sami już prawdopodobnie zauważyliście, jest ściśle związany ze stresem. Stresem zarówno zewnętrznym, jak i życiowym. Jednocześnie nie ma, moi drodzy, jednego konkretnego bodźca czy sytuacji, które wiemy, że na pewno jak wystąpi, to mamy tutaj problem z emocjami czy jakieś kłopoty behawioralne. Nieprawda. Tu chodzi o to, że dla każdego człowieka na każdym etapie jego życia, czyli inaczej w przedszkolu, inaczej w szkole podstawowej, inaczej kiedy jestem w okresie dojrzewania czy osobą dorosłą, działają na mnie zupełnie inne stresory, które wymagają ode mnie konkretnych kompetencji. Jak ja tych kompetencji nie posiadam, to znaczy, że sobie w różnych sytuacjach w tym etapie życia nie radzę. I tutaj jakby to jest mocno też powiązane z taką słabą taką modulacją, takim przetwarzaniem negatywnych emocji, które najczęściej wiążą się z relacjami z innymi osobami, tak? Czyli znowu, często dochodzi do jakichś nieporozumień, kłótni, osłabiania relacji, zrywania bardzo często tych relacji społecznych. I teraz zobaczcie, my mówimy, że nasze dzieci mają trudności z rówieśnikami. Tak mają. Dzieci mają trudności z rodzeństwem. Oczywiście, że tak. Mają także problemy z nauczycielami, z którymi też się nie mogą dogadać. Ale jednocześnie mają też bardzo często problemy z nami jako rodzicami. Właśnie dlatego, że ta niezdolność do przetwarzania emocji, właściwego tworzenia reakcji adaptacyjnych na zaistniałe sytuacje i to, co aktualnie na mnie oddziałuje, doprowadza do tego, że właśnie te relacje na różnych płaszczyznach, w różnych przestrzeniach społecznych zaczynają się psuć, a czasami zupełnie zostają zerwane. Oczywiście ci z Was, którzy mają kontakt z takim dzieckiem, być może sami macie takie dziecko, zauważacie na pewno, że one szybciej wpadają w złość, prawda? Czasami prezentują takie postawy dużej wrogości. Natomiast to znowu przełoży się na relacje, na osłabienie tych relacji społecznych. Ale znowu, ta złość to jest emocja, która towarzyszy każdemu z nas i ona jest absolutnie prawidłowa. Każdy z nas ma do niej prawo. Tyle, że nie wszystkie dzieci posiadają kompetencje, które pozwalają w sposób społeczny, w sposób nieszkodliwy radzić sobie z tą złością. I najczęściej my jakby przez pryzmat tej emocji określamy, inaczej, przez pryzmat zachowania dziecka określamy tą emocję, prawda? A to nie o to chodzi, dlatego że dziecko ma prawo do złości, natomiast nie potrafi w sposób społeczny, oparty o zasady, które są akceptowalne, wyrażać tej swojej złości. I to jest duży problem dla dzieci z zespołem nadpobudliwości. I teraz my, moi drodzy, ciągle skupiamy się, ja to ciągle powtarzam jak koniki, tak? Mamy takie klapeczki i skupiamy się tylko na tym, że dziecko jest niegrzeczne, że się ciągle buntuje, że ciągle zapomina, że nie realizuje swojego obowiązku, nie wywiązuje się z obowiązków domowych i całą
całą masę innych rzeczy nie robi, tak? Tego, czego my jako dorośli byśmy oczekiwali. I tylko jakby nad tym się skupiamy, to głównie widzimy. Natomiast zapominamy o tym, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest tak naprawdę zaburzeniem regulacji emocji, czyli jakby ten kłopot w tym obszarze regulacji właśnie emocji to jest taka centralna, główna, szczytowa tak naprawdę część całego zaburzenia neurorozwojowego, jakim jest zespół nadpobudliwości. I do czego to nam prowadzi? Prowadzi do takiej jakby niewłaściwej konceptualizacji, a więc takiego wyolbrzymiania problemów emocjonalnych dziecka przez pryzmat zachowań, które ono prezentuje. I teraz pamiętajcie o tym, że nam nie wolno bagatelizować tego, że dziecko zachowuje się tak albo inaczej. Jeżeli niepokoi nas jakieś zachowanie dziecka, które nie jest neurotypowym zachowaniem, czyli inne dzieci tak się nie zachowują, to my nie liczmy na to, że mu to przejdzie, że jej to przejdzie, że ona z tego wyrośnie albo on z tego wyrośnie. Szukajmy rozwiązania. Dopytujmy się, dlaczego tak jest, co jest tego przyczyną. A już najgorsze, co możemy zrobić, to jeżeli dziecko zaczyna być agresywne na przykład, my zaczynamy albo sobie z tego żartować, albo, szczególnie przy tych małych dzieciach, albo lekceważyć. Moi drodzy, to jest najgorsze z rozwiązań. Takie dziecko, które nie radzi sobie, nie rozumie pewnych konwenansów społecznych, mimo że już powinno, to jest dla nas sygnał niepokojący, czyli my szukamy już wtedy rozwiązań. Pamiętajcie jednocześnie, że dziecko, które odpowiednio wcześniej nie otrzyma diagnozy, a co za tym idzie, nie otrzyma prawidłowego wsparcia, które będzie spersonalizowane pod jego indywidualne potrzeby i wyzwania, jest zdecydowanie dzieckiem bardziej narażonym, czyli ma większe ryzyko tego, że będzie kiedyś miało wiele wtórnych trudności. Od tego, że będzie szukało rozwiązań w postaci na przykład takiego wtórnego zaburzenia, którym będzie na przykład zaburzenie opozycyjno-buntownicze, bo niestwierdzone wystarczająco wcześnie zespół związany z nadpobudliwością przerodzi się w zaburzenie opozycyjno-buntownicze. Oczywiście to nie jest reguła, ale zdecydowanie większe ryzyko, że właśnie u tego dziecka, które nie otrzymało wsparcia, takie zaburzenie się pojawi. Oczywiście zdecydowanie większe ryzyko jest na przykład podejmowania prób samobójczych czy samookaleczeń, dlatego że dziecko jakoś musi odreagować stres, który mu po prostu towarzyszy. Zespół nadpobudliwości, pamiętajcie, również nie jest wskazaniem do nauczania indywidualnego. Jasne, że często spotykamy się z taką sugestią, szczególnie ze strony placówek edukacyjnych, że proszę pani, być może lepiej będzie mu albo jej, jeśli będzie na nauczaniu domowym, albo zmieni szkołę na przykład, prawda? Bo to jest tak naprawdę, moi drodzy, pozbycie się problemu, mówiąc w cudzysłowie, gdzie to dziecko, które jest wyzwaniem dla nauczycieli, którzy nie mają kompetencji do radzenia sobie z takim dzieckiem, którzy być może w ogóle nie rozumieją, czym jest to zaburzenie, nie radzą sobie i wolą po prostu pozbyć się najlepiej takiego dziecka i jakby niech se inni radzą. O, to jest jakby taki tok myślenia. Natomiast pamiętajcie o tym, ja Wam powiedziałam, że zespół nadpobudliwości w dużej mierze ze względu na różne nasilenie objawów, różne objawy, wiąże się z tym, że dziecko ma mniejsze lub większe trudności relacyjne. Natomiast zabranie go ze środowiska, w którym najlepiej by się uczyło nowych kompetencji, jeżeli by ktoś mądrze tym kierował, pozbawia go wszelkiej możliwości ćwiczeń i praktykowania. A więc to, z czym sobie nie radził, jeszcze bardziej sobie radzić nie będzie. Dlatego absolutnie nie ma czegoś takiego, jak dziecko, które teoretycznie wielu traktuje jako to niedostosowane społecznie, trzeba go wyeliminować z danej przestrzeni społecznej. Nie, drodzy Państwo, to tylko wskazuje, że my musimy bardziej pracować nad tym, żeby to dziecko w tej przestrzeni się odnalazło, a nie wziąć gumkę i go wymazać z tej szkolnej rzeczywistości. To jest najprostsze, tylko że to jest poza zrozumieniem tego dziecka i jego potrzeb. I teraz zobaczcie, statystyki są zatrważające, dlatego że 50-60% dzieci, różnie jest to wskazywane, to są dzieci, które co najmniej raz w swojej karierze szkolnej zostało zawieszone w prawach ucznia, bo było niegrzeczne, bo się buntowało, bo podważało autorytet nauczyciela i całą masę innych rzeczy, nie spełniało obowiązku szkolnego i tak dalej. Tylko że pamiętajcie, że my oceniamy dziecko, albo inaczej, my go w pewien sposób etykietujemy, nie robiąc z naszej strony nic, bo najlepiej powiedzieć nie,
a nie zastanawiać się, dlaczego dziecko tak się zachowuje. Kolejna rzecz, też statystyki są bardzo niepokojące, dlatego że jedne mówią o 10, inne mówią aż o 30% młodzieży właśnie z zespołem nadpobudliwości, która nie kontynuuje nauki w szkole średniej, bo albo są usuwani ze szkoły, albo jest powiedziane proszę zmienić szkołę, albo generalnie dziecko mówi nie będę chodzić do szkoły. I teraz jakie szanse tak naprawdę zdobycia dobrego wykształcenia ma takie dziecko? Jaką szansę na takie godne, dobre, satysfakcjonujące życie dorosłe ma takie dziecko? Zdecydowanie mniejsze niż rówieśnicy, którzy tego problemu nie mają. I teraz znowu, my spychamy takie dziecko na margines, niech sobie radzi, natomiast to nie jest rozwiązanie, bo to dziecko nadal żyje w tej przestrzeni. Tyle, że coraz bardziej nawarstwiają mu się różnego typu problemy. Oczywiście ze względu na przykład problemy z impulsywnością, ze słabą kontrolą impulsów, które w tym mózgu nie dzieją się prawidłowo, po prostu, osoby z zespołem nadpobudliwości zdecydowanie częściej statystycznie ulegają różnego typu wypadkom komunikacyjnym, doznają urazów, a w wieku na przykład nastoletnim zdecydowanie częściej sięgają po różnego typu używki, substancje psychoaktywne, wpadają w różnego typu uzależnienia, konflikty z prawem. I znowu, to nie jest reguła, że wszystkie osoby z taką diagnozą w przyszłości tak mają. Duże prawdopodobieństwo jest właśnie czegoś takiego w momencie, kiedy to dziecko odpowiednio wcześnie nie otrzymuje diagnozy. Dlatego, że jest pogubione, żyje w chaosie, świat mu nie sprzyja, a wręcz podkłada nogi, kłody pod nogi. W związku z tym ma dziecko problem i szuka rozwiązań tak naprawdę po najmniejszej linii oporu, szuka kontaktów rówieśniczych bardzo często w grupach marginalnych. No bo jak ci neurotypowi mnie nie akceptują, ciągle mi dokuczają, ja mam taką potrzebę, więc szukam gdzie indziej. I dokładnie tak mniej więcej to działa. Kolejna kwestia, musimy pamiętać o tym, moi drodzy, że tak naprawdę sama ekspozycja objawów zespołu nadpobudliwości może się w ciągu życia zmieniać. I o ile na przykład mieliśmy dziecko, które prezentowało głównie taką dużą nadruchliwość, być może impulsywność, to już jako osoba dorosła może mieć zupełnie inne objawy, gdzie ta nadruchliwość, taka impulsywność słabnie na rzecz tego, że dziecko ma, ta młoda osoba dorosła ma głównie problemy z koncentracją, tak? Uwagi na zadaniach wymagających dużego wysiłku umysłowego. Jedna bardzo ważna rzecz, która powinna być zapamiętana z dzisiejszego spotkania, moi drodzy. Zespół nadpobudliwości jest zaburzeniem, które ujawnia się w sytuacjach, uwaga, nudnych, w takich, w których nie mam stymulacji, w której dla mnie się nic nie dzieje, co mnie nie nakręca i nie pobudza. I teraz zobaczcie, największe problemy tak naprawdę nasze dziecko ujawnia w szkole. Dlaczego? Bo w szkole naszej jest nudno. Wielokrotnie nauczyciel prowadzi zawsze, ciągle w jeden sposób lekcję. Albo tylko prezentuje jakąś prezentację i cały czas mówi, nie angażując dzieci, nie zadając pytań, nie łącząc w pary, nie tworząc grup i tak dalej, i tak dalej. Żeby w szkole nie było nudno, musi być działanie polimodalne, czyli nauczyciel musi docierać do wszystkich uczniów w klasie przez różne ścieżki uczenia się, czyli przez słuch, przez wzrok, przez kinestetykę, czyli przez działanie. Inaczej w szkole jest po prostu nudno. Zamiast, moi drodzy, na matematyce robić 15 przykładów według jednego wzoru czy strategii rozwiązania, podaj 3 różne rozwiązania danego przykładu. To będzie dużo bardziej atrakcyjniejsze dla takiego ucznia i on rzeczywiście zdecydowanie lepiej w to wejdzie, niż robić po raz 15 dokładnie to samo. Jednocześnie my mówimy o tych różnych problemach, które u dzieci są, ale nie zapominajmy o tym, że dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, one są zmęczone, moi drodzy. One są zmęczone i przeciążone swoimi trudnościami. One naprawdę mają dość słuchania tego, że są ciągle niegrzeczne, że nie pomagają, że są leniwe, że ciągle zapominają, że ciągle coś gubią i tyle razy ci powtarzałam, a ty nie reagujesz, ile razy można ci powtarzać. I dorośli dookoła się frustrują, bo dziecko nie spełnia oczekiwań, łamie wszelkiego typu zakazy, natomiast żaden ten dorosły nie chce postawić się w sytuacji i jakby w miejscu, w którym jest dziecko, że ono sobie może z tym nie radzić. Natomiast najlepiej powiedzieć, jesteś niegrzeczny,
niegrzeczny, prawda? Problem z głowy, jest niegrzeczny, więc i tak tutaj się nic nie da zrobić. Im wcześniejsza diagnoza, tym szybsze wsparcie, a tym samym dziecko nabywa większych kompetencji do radzenia sobie, choćby w aspekcie kontroli własnych emocji. Moi drodzy, kolejna ważna rzecz to to, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest zakłóceniem pracy neuroprzekaźnika dopaminy, prawda? O tym Wam tłumaczyłam przy okazji tych hipotez etiologicznych, ale o tym nie zapominajmy. Dzieci z zespołem nadpobudliwości bardzo często też mają obniżony poziom witaminy D, cynku, ferytyny, tak, która między innymi może doprowadzać do anemii, ale nie tylko. Jednocześnie bardzo niski poziom magnezu, czyli wszystkie te składniki odżywcze, które mają bardzo ważną rolę do sterowania, do tak naprawdę wpływania na funkcjonowanie mózgu. Także różnego typu neuroprzekaźników. Więc my nie możemy też pomijać tego aspektu stricte takiego somatycznego u tych dzieci. Tak podsumowując już i zbliżając się do końca, pamiętajmy o tym, że już powiedziałam Wam, im wcześniej diagnoza, tym lepiej. Druga kwestia, pamiętajmy o strategiach leczenia. Jeżeli dziecko, moi drodzy, posiada diagnozę, to znaczy, że wymaga także wsparcia. I oczywiście tutaj jest potrzebna jakaś terapia, która będzie dostosowana do dziecka. O terapii i sposobach leczenia będziemy mówić kiedy indziej. Czy wprowadzenie odpowiedniej strategii farmakologicznej bardzo często. W przypadku osób dorosłych, pamiętajcie, leczenie farmakologiczne jest główną strategią leczenia. Pamiętajcie, nie zespołu nadpobudliwości, a objawów, które mogą utrudniać funkcjonowanie. Bo z zespołu nadpobudliwości tego się nie leczy, ale możemy łagodzić objawy, które zakłócają nasze funkcjonowanie. Jeśli chodzi o dzieci, 10% dzieci, czyli mówimy o dzieciach od 2 do 17 roku życia, które wymagają leczenia farmakologicznego. Natomiast 60 czy nawet więcej pacjentów dorosłych tego leczenia farmakologicznego potrzebuje. I teraz jeden ważny taki aspekt, który często jest pomijany przy okazji zespołu nadpobudliwości, mianowicie, moi drodzy, wielu rodziców uważa, że jak pośle dziecko na terapię, dodatkowo jeszcze niech psychiatra przepisze leki, problem z głowy. Natomiast przy akurat tym typie zaburzeń neurorozwojowych niezbędna jest terapia rodziców. Tutaj rodzic potrzebuje wsparcia ze strony psychologa, terapeuty, który nauczy go na przykład podejścia do dziecka, pozwoli rodzicowi zrozumieć, z jakimi problemami boryka się jego dziecko, jak na co dzień mogą te problemy się ujawniać, z czym dziecko na co dzień w obszarze funkcjonowania może mieć problemy. Na takich zajęciach terapeutycznych, bardzo często grupowych, rodzice będą uczeni, jak postępować, na co zwracać uwagę, jak egzekwować pewne zasady, jak stworzyć takie ustrukturyzowane życie takiego dziecka. Terapia i leczenie samego dziecka jest niewystarczająca. Z kolei, jeżeli tego leczenia i terapii nie będzie, to im dalej dziecko będzie wzrastało, będzie stawało się starsze, tym mamy zdecydowanie większe ryzyko pojawienia się różnego typu dodatkowych upośledzeń funkcjonowania dziecka, ale także pojawiania się wtórnych zaburzeń lękowych, psychicznych czy innego typu trudności, które po prostu się pojawiać będą. I pamiętajmy, że znowu takich dodatkowych, wtórnych elementów będzie sporo. Od różnego typu stanów psychiczno-emocjonalnych, które będą na przykład powodowały zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, osobowości antyspołeczne i całą masę innych rzeczy, właśnie dlatego, że dziecko nie ma odpowiednio wcześnie, moi drodzy, diagnozy, a tym samym nie ma wsparcia. To dzisiaj jest główne odniesienie do niezdiagnozowanych dziewcząt, które albo w życiu dorosłym szukają rozwiązania i pytania, dlaczego mam z pewnymi rzeczami trudności, tylko że u nich może już być coś dodatkowego, tak? Co jest efektem wtórnym braku wsparcia przy zespole nadpobudliwości, który zawsze tej dziewczynce czy tej młodej kobiecie towarzyszył. Oczywiście znów nie wszystkim, bo pamiętajcie, dla każdego człowieka będzie to zupełnie coś innego. I na zakończenie, moi drodzy, chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. My mówimy o tych kłopotach z emocjami, z zachowaniem, niesłuchaniem się, nierealizacją obowiązków itd., itd. Ale tak naprawdę najważniejsze w tym zespole nadpobudliwości psychoruchowej z dysregulacją uwagi jest to, że te dzieci
młodzież, ale także osoby dorosłe mają kłopoty relacyjne, czy to w postaci relacji jako dorośli partnerami, czy wcześniej z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami, czy właśnie relacjami z nauczycielami. To jest główna trudność tak naprawdę, która oczywiście wiąże się z wszystkim pozostałym i wszystkim innym, co bezpośrednio wynika z zespołu nadpobudliwości. Ale zespół nadpobudliwości to tak naprawdę zaburzenie regulacji emocji i relacji. To jest największa trudność tych dzieci czy osób. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam.